Dobry wieczór, kochane dzieci, ja się nazywam Bawi, to jest Bawi TV, a program nazywa się Bawi TV Show. Ileż razy można się przedstawić w jednym programie? Kilka. Zrobię to pewnie jeszcze nie raz, ponieważ witam was serdecznie. Lajki, suby, komentarze i tak dalej na dole pod tym, co ja tutaj mówię, póki jeszcze nie powiększyliście ekranu. A w programie dzisiejszym wystąpi oczywiście Ankę Machowski i będziemy grillować co nieco, także proszę przygotować ketchup. Będzie oczywiście LGBTQ News, mamy o czym rozmawiać. Co tam jeszcze będzie? Sztuczna inteligencja. Czy inteligencja? We'll see. Czołówka. Szalenie niezgrabną planszą uratowałam poprzedni odcinek, ponieważ w LGBTQ Newsie nie pojawiła się sytuacja, która pojawia się teraz, dlatego że ona wyszła, ujrzała światło dzienne, dostała, cytuję, zielone światło od Donalda Tuska w momencie, kiedy miksowałam, jasne. Montowałam poprzedni odcinek. Wcześniej jeszcze narzekałam na ministrę do spraw równości Annę Kotulę, Anna ona jest? Joanna? Katarzyny Kotuli, która zapowiadała szumnie razem z rządem, że będziemy tutaj mieć kraj tęczą i czymś tam płynący. Na razie mamy bardzo taki ten kraj, jaki był, czyli nasz. Polski! I rzeczywiście nad Bałtykiem i w górach jest ślicznie, ale czy społeczeństwo jest zadowolone? Zobaczymy. Ustawy o związkach partnerskich. Ustawy rzekomo rządowej. Ale nie wszyscy w ogóle mówią, że to jest projekt rządowy. Poczekajmy, aż przyjdzie ekspertka. Narzekałam, że nic się nie dzieje. Narzekałam, że nasze prawa są cały czas łamane. Mówiłam o tym nieraz, że dawno temu powinno to być tak, jak sobie życzę, a nie jest. No to w końcu wychodzi mi naprzeciw ministra do spraw równego traktowania, cytuję, z zielonym światłem od Donalda Tuska na wprowadzenie do Sejmu... Właśnie czego wprowadzenie do Sejmu? Tak naprawdę konsultacji miesięcznych na temat projektu ustawy o związkach partnerskich. Ładnie mi to wyszło. No i fajnie, jest się z czego cieszyć. W końcu mamy sytuację, w której osoby LGBTQ+, i nie tylko, będą mogły, chyba, we'll see, swój związek prywatny, osobisty, życiowy usankcjonować prawnie tak, żeby ich życie było, no że tak powiem, lepsze, lżejsze, przyjemniejsze. Co zakłada ustawa? Nie widać, ale będę zerkała tutaj, żeby mi się nie odbijało w okularach. To nie mam okularów, ale też średnio widzę. Mam 6 punktów, że będziemy mieli definicję związku partnerskiego, rejestrację tegoż związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, określone prawa i obowiązki, prawo do dziedziczenia, ochronę prawną, jeśli zawrzemy taki związek, będziemy mieli w tym, że... się zagotowałam. W tymże związku będziemy mieli też pewne prawa, które również będą prawem chronione, ale plot twist, zakaz dyskryminacji nas w tych związkach i postanowienia dotyczące dzieci, bardzo enigmatyczne. A z tym ostatnim jest sytuacja dyskusyjna. Ja porozmawiałam o tym z ludźmi na ulicy, jakby fragment programu przed państwem Ulicznica, w którym to bawunia ezoteryczna rozmawia z osobami pod klubem Surowiec we Wrocławiu. Posłuchajmy, co mówią ludzie. Dobry wieczór, tutaj ezoteryczna bawunia w formie programu Ulicznica. Dzisiaj pytam, co ludzie sądzą na temat projektu ustawy o związkach partnerskich w Polsce. Jest miesiąc konsultacji, więc konsultuję. Ja z moim chłopakiem nie toleruję Broń Boże. Siemaneczko, ja się nazywam Bawunia, a ty? Ja jestem Niedzia. Ojejku, nikt nie spodziewał się. Czy briefować cię ze związków partnerskich i pomysłu rządu i Kotuli, czy nie? Oczywiście, rób co chcesz ze mną. Słyszałam, dzisiaj oglądałam w telewizji, że jest procedowany temat związków partnerskich. Generalnie w większości przypadków, kiedy to są jakieś takie ważne tematy społeczne, no to powinny być robione konsultacje, ale pytanie, czy te konsultacje będą miały jakikolwiek wpływ, biorąc pod uwagę, że to i tak nie będzie do uchwalenia prawdopodobnie, zważywszy na to, kto jest w tym momencie w Sejmie i w rządzie. Super pomysł, bo powinno być to od zawsze. Nasz rząd proszę bardzo o to, żebyśmy byli w końcu równo traktowani. Dlatego uważam, że wprowadzenie właśnie związków jednopłciowych, myślę, że to by było taki wielki krok dla Polski, ale nie wiem, czy jakby nasz rząd, nasze społeczeństwo jest gotowe na to, żeby ten krok zrobić. No trochę się długo konsultują, powiedziałam, że nie tylko miesiąc, bo tak patrząc na historię Polski, to dalej nic nie jest. Czego oczekujesz po tej ustawie?
No żeby była równość ogólnie między osobami, bo tak naprawdę to nie tylko tyczyło finalnie osób właśnie jednopłciowych, ale ogólnie jakby związki partnerskie mają benefity dla każdego tak naprawdę. Jaka osoba heteroseksualna czuję się wykluczona, że nie mogę z moim partnerem, z którym żyję już wiele lat, po prostu być jego tak zwaną żoną nieślubną. Bardzo by nam to ułatwiło wiele rzeczy i zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak długo to trwa. A co chciałabyś powiedzieć tym z koalicji rządzącej, którzy myślą o tym, żeby wcisnąć podczas głosowania przycisk na nie? No, że nie nadążają ze swoimi wyborcami, no bo wyborcy są zdecydowanie bardziej progresywni aniżeli posłowie i posłanki, zwłaszcza pewnego koalicjanta związanego z rolnictwem. Zwłaszcza, że dzisiaj na przykład przeczytałem, że w Kubie małżeństwa homoseksualne są od 22 roku, o czym naprawdę się nie spodziewałem, że w Kubie jest lepiej pod tym względem niż w Polsce. Żeby się ogarnęli po prostu. No to jest bez sensu kompletnie. Żeby nie było związków partnerskich. Żeby dyskryminować prawnie. No tak. Dopowiadam. No, żeby po prostu dali sobie po pierwsze szansę i myśleli przyszłościowo. A tak o sobie, no tak mogę powiedzieć, że to naprawdę dobre, bo jeśli chciałbym, nie wiem, spotkać człowieka, jeśli kocham, to chciałbym mieć jakieś takie związane z rządem i żeby mógłbym to nazywać jakoś coś po innemu, a nie po prostu takie chodzi z sobą. Tak, blokerzy, nie bójcie się, my wam nic nie zrobimy naprawdę. Pomyślcie sobie w ogóle o nas wszystkich, w ogóle Polakach, jest XXI wiek, po prostu chcemy być wszyscy równi i tyle. To znaczy myślę, że na ten czas to i tak już jest wystarczająco duży krok w naszym kierunku. Myślę, że jeżeli zrobimy ten pierwszy krok, to myślę, że już później po prostu pójdzie łatwiej nam. Jestem za. Ja nie W wiem. 100%. Jestem Ja się za. waham. Jestem za. Każdy ma prawo do swojego wyboru, każdy ma prawo do szczęścia, każdy ma prawo do życia. Tak Jestem jak za. Chcę, nie? Tak. Jak czuję. Nikt nie może nikomu mówić, co może, I co nie ma może. robić i jak ma Tak. wyglądać jego życie. Oczywiście. Wróżymy. Związki Wróżymy, czy będą partnerskie. związki. Wróżymy. I co wywróżyłyśmy? Będą. Będą. Nie trzeba Będą. robić konsultacji i Bawi TV wystarczy. Dziękuję bardzo. No i wydaje mi się, że jak Państwo widzą, nastroje są dość optymistyczne. Ludzie robią sobie z tego żarty nawet już, więc wydaje mi się, że jesteśmy na etapie, w którym wydaje się być sytuacja gotową na to, że w końcu równość w Polsce zawita do naszych progów, tak? Europejski Trybunał Praw Człowieka już w 2019 roku wydał wyrok w sprawie naszego kraju, mówiący o tym, że zwyczajnie prawnie dyskryminujemy swoich obywateli. Właśnie tych obywateli, którzy chcieliby legalnie usankcjonować swój związek, a nie mogą, bo tam konstytucja, bo tam prawica, bo tam czyjeś pomysły. No bez sensu to było, nie? Fajnie, że to się będzie w końcu zmieniać. Nie byłabym sobą też, gdybym nie ponarzekała troszeczkę na ten temat. Tak jak ostatnio przy aresztowaniu Buddy zastanawiałam się, czemu takie wielkie halo, tak teraz takie same pytania cisną mi się na usta. Czemu ta ustawa akurat teraz? Mamy prezydenta, który absolutnie się na to nie zgodzi, zawetuje. Przecież to wiemy, on to powiedział. Mamy PSL, który robi... Nie wiem, co PSL robi. I czołówka, bo przechodzimy do następnej części programu. No i zaczynamy grillowanko, płynne przejście. Mam nadzieję, że fajnie mi to też wyszło w montażu, jak u mnie teraz w głowie i że Państwo jesteście zadowoleni. Wow, jak ona to robi. Wow, jest też Anka Machowski. Gdybyśmy byli wśród publiczności, usłyszelibyśmy brawa, ale cały czas nie ściągnęłam z internetu braw z puszki. Znaczy mam, ale takie fatalne, więc ci ich nie daję. Klap. Czy zadasz mi pytanie? Nie. PSL. Będziemy grillować całą partię polityczną PSL, która weszła mi po prostu w temat tęczowy, dlatego że wszystko mogło być ślicznie, pięknie i cudownie. I ja nawet miałam na co narzekać, nie potrzebowałam PSL-u. PSL-u, który moim zdaniem bez takich wtrętów absolutnie politycznie nie istnieje. Przylepa koalicyjna, od sasa do lasa mieli tych koalicji. Oni robią sobie nie żarty, robią sobie brudną politykę i chyba chcą coś ugrać. Ankę? Myślę, że jest coś w tym, ponieważ nawet nie tyle jest złożony projekt, co trwa rozmowa o tym, żeby stworzyć projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Okazuje się, że oni mają własny pomysł na to, najlepszy. Jaki? Jeszcze raz? Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, który nie pozwalałby na zawieranie związku partnerskiego, który może zrównywać małżeństwo ze związkiem partnerskim, tylko daje pewne ułatwienia na gruncie administracyjnym, spadkowym czy na przykład podatkowym dla osoby, która chciałaby być taką osobą najbliższą.
Zrobię bardzo fajne dziennikarstwo. Powiedz coś jeszcze, bo jestem kurwiona. Dobrze. Jest to swoisty gargulec, ponieważ gdyby rzeczywiście w PSL-u była wola budowania nie jakiegoś wizerunku, tylko rzeczywistego działania, to zgłosiliby poprawki do ustawy o związku partnerskim. Tak, bo przecież mają taką możliwość i właśnie partycypując w koalicji rządzącej mogą rozmawiać, czyż nie? Tak. Ale PSL nie, my mamy lepszy pomysł. Idźcie sobie listownie przez Pocztę Polską tęczową pieczątkę wam damy, tak? Tak. No i właśnie tak tę kubkę sobie usypują z tego nowego, dziwnego projektu legislacyjnego, który jest potrzebny generalnie nikomu, ponieważ można by było zrobić związek partnerski i w żaden sposób to nie przeczy ani konstytucji, ani nie spłaszcza istoty związku małżeńskiego. Co najzabawniejsze, słyszeliśmy w wywiadach, które sama przeprowadziłam, że osoby heteroseksualne również liczą na te związki partnerskie. Tak. Komentuje to, znalazłaś... Włodzimierz Czarzasty. Chyba was porąbało! Tak powiedział. Tak powiedział. Czy napisał? Powiedział i też skomentował, czyli po prostu osoby z PSL-u, przeniósł ich możliwości poznania świata na grunt długości ich przyrodzenia. Próbuj kontynuować. No. Powiedział, że jakoś tak stwierdził, że ci ludzie mają małego, bo tak myślą, jak myślą, czyli że osoby, które chcą być w związku, nie mogą pić szampana. Strasznie się żeś zakałapućkała. On im powiedział, jakby wasza ustawa jest żenująca i w zasadzie w związkach partnerskich zmienia to, że nie są w Urzędzie Stanu Cywilnego i tak naprawdę przez to, że ludzie chcą to celebrować, a wy im na to nie pozwalacie, nawet nie mogą się przez waszą ustawę napić kieliszka szampana i licytujecie się, kto ma większego. Tak. Bardzo mnie przygniotła ta metaforyka siusiaka i ona mi przegięła całą wypowiedź, wiesz? Ja nie wiedziałam, jak się do niej zabrać. dziwię się. Jak ty nazwałaś tę końcówkę tego materiału? Wojna o... Geriatryczna. Wojna geriatryczna. Straszna geriatria tego. Czy rzeczywiście on punktuje błędy w rozumowaniu PSL-u i wskazuje, dlaczego słuszne i konieczne jest wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich? Nie. Pan sobie właśnie. bije pianę polityczną. Dam sobie już następny news? Tak. Następny news. Kochane dzidzie, szanowni państwo, no ja nie wiedziałam, że prasówka jest tak ważna w świecie polskiego dziennikarstwa. Ja stoję na straży rzetelnego dziennikarstwa, a okazuje się, że będę musiała stać na straży dziennikarstwa. W ogóle, a o co chodzi? O sztuczną inteligencję. Ja sobie kilka miesięcy temu w tymże programie, w tymże studio żartowałam ze sztucznej inteligencji, zmieniłam się w inną dziennikarkę i robiłam sobie bardzo śmieszny, zabawny content. O, jak ja się uśmiałam, ludzie. No ale teraz dzieją się rzeczy bardzo nieśmieszne. Radio Kraków, jego część OFF, zwolniło wszystkich swoich prowadzących, o czym informuje internet bardzo szeroko, bardzo gromko. Jest nawet petycja do podpisania. Jeśli Państwo chcecie, to link jest oczywiście w opisie tego filmu. Radio Kraków stworzyło, słuchajcie, sytuację, gdzie ma trójkę prowadzących, którzy odpowiadają odbiorcy Gen Z jako jakiś taki rysopis. Rysopis to mają raczej zbrodniarze, ale chyba zbrodnią na dziennikarstwie jest ta sytuacja. Dziennikarze wylecieli. Jest Emi Nowak, która no tak drętwo i drewniano prowadzi program z Szymborską Wisławą obudzoną, przepraszam najmocniej, z zaświatów AI-em. Jak to brzmi? Mogę z Panią porozmawiać. Zwłaszcza, że temat dotyczy tegorocznej literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymała koreańska pisarka Han Kang. Ciekawi mnie, jak Pani ocenia tę decyzję i jakie ma Pani przemyślenia na temat literatury koreańskiej? Jest nawet nie? Jakby ja sobie wycinam w naszym programie, a oni dodali. No co Szymborska? Och, droga Emilio, cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać. Choć szczerze mówiąc, wolałabym, żebyś nie zaczynała od tej poważnej Nagrody Nobla. Fatalnie to jest zrobione, fatalnie to brzmi, to jakby chyba... Ja nie wiem, czy oni brali głos Wisławy Szymborskiej, czy tej narratorki z Jak działa jamniczek. A jak działa jamniczek?
Technologie odbierają pracę od dawna, tak? Odkąd Ford postanowił zautomatyzować linie i było potrzeba mniej ludzi do pracy. Ale nie sądzicie, że dziennikarstwo, publicystyka, wypowiedzi do przestrzeni publicznej generowane przez AI po to, żeby świetnie się klikały i sprzedawały, to trochę za dużo? Bo robota takiego wkleję. Robota, muszę wkleić robota. Będzie taka bawunia robot. Dobry, kochane dzidzie, witam was w prasówce. A tak naprawdę posłuchajcie sobie tego, co zrobiło Radio Kraków, bo nie brzmi wiele lepiej. Następny news. Wyjdź z pola siłowego. Nie słyszę cię, Darek. Co? Nie słucham cię. Ja mówię, Darek, słuchaj. Po pierwsze widać, że mamy przecież te usta pomalowane na usta, przecież oni to zobaczą. To jest raz. Dwa, gdzie są moje wszystkie wisiory? Przecież widać, że też to tamta poprzednia miała. No ludzie, kochani, Darek, no to... Co? Darek! Jezus... Ja nie wiem, czy... Co? Ale ja nie słyszę, nie słyszę. A czemu w ucho dotykam? Czemu w ucho dotykam jak... No, nie zauważyłam, że już jesteście. Cześć, to ja, Bawunia prosto z uniwersum. Jestem tutaj, ponieważ ten program potrzebuje mnie bardziej niż ja potrzebuję Darka. Przybywam do Państwa z odpowiedziami, ponieważ program ten stawia wyłącznie pytania, a ja mam odpowiedzi. Mam dla Państwa odpowiedzi gwiazd z bawuńskiej talii kart gwiazd. Czy PSL zawetuje związki partnerskie? 3 karty. Karta gwiazdy Dody. To jest dobry omen. Joanna Krupa i Katarzyna Cichopek. Czytam dla Państwa te karty. Doda, zwiastun pomyślności, jak najbardziej. Joanna Krupa, Ameryka w Polsce. No i Katarzyna Cichopek, tak? Taka nasza Polska. No wygląda na to, że możemy myśleć o rozwoju tej sprawy w pozytywny sposób. Będzie się to rozwijać jak kariera Doroty. Będzie to wyglądało znacznie lepiej z czasem. Będzie jak Joanna Krupa. Trochę nie będzie to mówić po polsku, ale będziemy z tego bardzo dumni, że jest takie amerykańskie. No i Kasia Cichopek. No Kasia Cichopek, karta Kasi Cichopek mówi nam, że jednak sytuacja będzie cokolwiek spolszczona. A ja jestem tym przerażona. Mam dla Państwa jeszcze kartę tygodnia. To jest ta karta? No i to jest karta Ewy Farny, tak? Czyli w tym tygodniu, drodzy Państwo, lepiej jechać do Czech. Dziękuję bardzo.